Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Tajlandii. Z Phuket dokładnie, ale czy to dalej Tajlandia, czy może już Rosja? To, co się stało w ostatnim czasie, to po prostu jest niefajne. Po prostu jest niefajne z jednej strony, ponieważ Rosjanie przejmują część Phuket. Są dzielnice, na których po prostu oni są wszędzie, totalnie są wszędzie. Mają restauracje swoje, mają swoje biznesy, mają swoje hotele. Pojedziecie gdziekolwiek, wszędzie do Was mówią po rosyjsku. Nawet Tajowie do Was zaczynają mówić po rosyjsku. Także w tym odcinku pokażę Wam, jak to wygląda na niektórych dzielnicach pięknej wyspy Phuket. Dlaczego ich tutaj tylu jest? Ze względu na to, jak zaczął się, nie mogę powiedzieć co, bo żeby mi nie zdemonetyzowali odcinka, wiecie co się dzieje na Ukrainie. Wtedy cały świat, totalnie, praktycznie cały świat zamknął się dla Rosjan. Oprócz, z tego co wiem, Turcji, jeszcze jakiegoś tam kraju i Tajlandii. Dubaju i Tajlandii. Dlatego bardzo, bardzo wielu zamożnych Rosjan wyjechało układać sobie życie właśnie tutaj. Kupują domy. W tamtym roku podobno 60 albo 70% sprzedaży nieruchomości była właśnie kupiona przez Rosjan. Wielu Tajów jest bardzo już złych ze względu na to, że przejmują biznesy. Przejmują tutaj rzeczy, na których zarabiali oni, teraz zarabiają tamci. Wszystkie najdroższe wille i tak dalej, wszystko kupują Rosjanie. Jak to tu wygląda? W tym odcinku wszystko Wam pokażę, także oglądajcie dalej. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu odcinka, właśnie przyjechaliśmy do Phuket Town załatwić spotkanie na wymianę prawa jazdy. Ale się chcę zapisać też na kurs, zrobić sobie prawo jazdy, może jak wszystko będziemy wiedzieć co i jak, to przygotujemy raz taki odcinek, jak tu można, jak ktoś by chciał na dłużej przyjechać, jak właśnie można sobie zrobić prawko na motor, lub po prostu jak chcecie tu dłużej zostać, bardzo warto wymienić swoje prawo jazdy na tajskie, ze względu na to, że jak gdziekolwiek Was zatrzymają na jakiejkolwiek blokadzie, pokażecie tajskie prawo jazdy, od razu was puszczają i jedziecie dalej. Także jest to bardzo, bardzo pomocne. Nie wiadomo, jak się ma od razu jakiś dokument tutaj z Tajlandii, to też później dużo łatwiej załatwić wiele spraw. Taką jeszcze jedną ciekawą sprawą jest to na przykład, że w wielu miejscach jest tak, że Tajowie gdzieś mają taniej. Tajowie, po prostu Tajowie albo rezydenci. Ze względu na to, że na przykład jak byłem tutaj jak się nazywa w Phuket Town? Oceanarium byłem. To na przykład dla Tajów jest inna cena, dla turystów jest inna cena. Jak pokażecie tajski dokument, na przykład prawo jazdy, to macie od razu tajską cenę. Także też można zaoszczędzić na wielu rzeczach, w wielu miejscach. No ale to tak jak Wam mówię, tak jak ktoś tutaj mieszka, to spoko. No chyba, że ktoś chce na patencie zrobić sobie, przyjeżdża, wymienia sobie prawo jazdy, żeby w Polsce nie łapać punktów. Też się tak da. Ale parę załatwień, parę papierów trzeba załatwić. Jak chcecie załatwić tajskie prawo jazdy, musicie mieć tak. Potwierdzenie tego, że jesteście tutaj gdzieś zameldowani na jakimś adresie, które musicie załatwić sobie w urzędzie imigracyjnym, no też tutaj niedaleko, ulicę dalej, dokładnie. Musicie mieć badanie lekarskie, na które wczoraj byliśmy. Takie badanie lekarskie to jest taki pic na wodę, że po prostu szok, bo przychodzicie sobie i po prostu mierzą puls, mierzą Was, wagę, dodatkowo potrzebujecie skserowane Wasze międzynarodowe prawo jazdy, bo jeżeli chcecie wymienić, potrzebujecie mieć międzynarodowe prawo jazdy. Zresztą jak przyjeżdżacie do Tajlandii, to bardzo warto zrobić takie międzynarodowe prawo jazdy, bo inaczej też patrzę, jak Was zatrzymają z takim, to macie szansę, że nie dostaniecie mandatu, nawet jak nie macie na motocykl. Motocykl prawo jazdy. Dodatkowo musicie mieć swoje międzynarodowe, paszport skserowany, co tam jeszcze było? Chyba to wszystko. I z tym wszystkim przychodzicie tutaj, dostajecie numerek za miesiąc na przykład, za miesiąc przychodzicie znowu, no i po czasie tam dostajecie. Trochę to trwa, także to tylko jest dla ludzi, którzy siedzą tutaj dłużej. Siemanko, siemanko. Jest 6 rano, na zewnątrz jest ciemno. Ja właśnie biorę kawkę z 7-Eleven, tosta i zaraz ruszamy na jeden z najcięższych treningów, jakie mamy na naszym obozie, czyli bieg na Big Buddę. Następnie zbieramy się wszyscy i płyniemy na wyspę Koral i spędzamy świetny dzień na pięknej rajskiej wyspie. Nie mają lekko na tym obozie. Zobaczcie. Środek nocy, a to zaraz się trzeba zbierać, godzinę jechać na skuterze w stronę właśnie Big Buddy, czyli na południe wyspy. I trzeba biec do góry, ponad 4 km. Może komuś może dać 4 km nie dużo, ale na Buddę 4 km to jest dużo, uwierzcie mi. Dobra,
Połowa ekipy wymiękła, jedziemy tylko połową, ale tak jest dobrze. Dużo osób niestety miało jakiegoś wirusa, albo w ogóle coś się stało na treningach i niestety. Ale Ala jest koks, także... Ale ja nie biegnę, także... Jak nie biegniesz? Nie biegnę, nie mam butów. Muszę się przygotować lepiej. Nie posiadam Prawda. żadnych... Papa sobie pożyczysz, w Nigdy środku są życiu nie- buty. Tak, tylko kilka rozmiarów. 43. Ja nigdy nie biegałam i nagle mam przebiec i jeszcze Tak. na Big Budę, jeszcze w nie swoich butach. Nie, ja Jeszcze nie ze mną na jestem plecach. idiotką. W Tak. każdym razie na kolejnym obozie może się skuszę. Jakie wzgląd Ekipa w komplecie praktycznie, zaraz wyszamy na górę. Nie. Dobra, 10 wsiadów. What? No czekaj, jeszcze trochę. Paweł, trzeci dopiero? Pięknie, ej, ale szybko. Tak szybko biegłeś, że nie zdążyłam nagrać. 25-15. Ej, to wiesz, że Arek to chyba zrobił 20... 4. Myślisz? Co za gość. Dawaj, Paweł. A on jeszcze dalej biegł. Dawaj. 25-40. A wiecie, że Arek pobiegł dosłownie pod Big Buddę? Dawaj. Ty za wyścig akurat. 28-15, zajebiście. Pięknie! Będziesz pierwszy, dawaj. Dawaj, jeszcze. 28-40. Cudownie! Jesteśmy na górze, już prawie wszyscy. Ja byłem drugi. Czas miałem 25-15. Paweł za mną 25. 25-25. A pierwszy chłopak miał chyba 24. O, kokosa wypiłem i teraz podchodzi. Ale spoko. Naprawdę spoko, nie było słońca. Dobrze się biegło. Chciałem zrobić fotę na górę pamiątkową i później na koral. Jesteśmy na górze. Big Buddha, miejsce, które powinien każdy zobaczyć, będąc na Phuket. Big Buddha. Każdy, kto jest na Phuket, powinien odwiedzić to miejsce. Bardzo dobrze rozpoczęty dzień. Aktywnie. Powiem wam tak. W kwietniu chcę zrobić maraton. Założyłem sobie po prostu, że po Tajlandii, jak będę teraz dobrze wytrenowany, jak plecy mi na to pozwolą, to chcę zrobić maraton. 42 km. Paweł chce zrobić 4,2 km, a ja 42. Ale dla każdego jest jak się wyczy. Też 4,2, dwie liczby są, 4,2 jest, nie? Ale ten przecinek gdzie indziej. Nie można im wszystkiego. Sawadika. No. Ja teraz jestem na śniadanku na taki bufecik, pogoda się robi coraz piękniejsza, ale mieliśmy takiego farta po prostu z pogodą, ze względu na to, że jak biegliśmy, to fajnie wiało, nie było słońca i super się biegło. A teraz robi się pogoda, czyli na wyspie będzie znakomicie. Byliśmy właśnie w świetnym miejscu na śniadaniu, na Rawai, właśnie przy samym brzegu, gdzie tu łódki są zaparkowane, gdzie właśnie stąd bierze się łódkę, żeby sobie popłynąć na Coral Island. Pokażę wam w tym odcinku, jak to dokładnie wygląda, jak można na własną rękę sobie to zorganizować. To jest to po prostu banalnie proste. Można wykupić oczywiście wycieczkę na Coral i na Raja. Mamy to w ofercie, także jeśli będziecie chcieli, to zapraszamy. Ale jeśli chcecie na przykład indywidualnie sobie popłynąć, wynająć łódkę stąd, dodatkowo na miejscu, tutaj się płaci za wstęp, też można to zrobić. Ja wam dzisiaj pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest salka treningowa Phuket Muay Thai, gdzie w niedzielę macie darmową klasę dla amatorów, jeśli byście chcieli sobie zobaczyć i przyjść. A tutaj byliśmy na śniadaniu. Śniadanie nazywa się
Mecca Buffet. Za 200 tajskich batów jecie przepyszne śniadanie. Od razu z widoczkiem. No dzisiaj ten widoczek jest słaby, bo słońca nie ma. Mam nadzieję, że jak dopłyniemy na wyspę, to będzie, bo tam musi być. Na razie jeszcze nie ma, no ale może się zmieni. Ale to naprawdę bardzo wam polecam i podobno obiady i kolacje też są niesamowicie dobre. Przyszliśmy tu całą ekipą, to szef po prostu był zachwycony. Przyprowadziliśmy mu 35 osób. Tutaj macie bufet z sałatkami, tu owocki jakieś są. Tutaj kolejne rzeczy. Naprawdę jest co zjeść. Jak przyjedziecie Rawai, dochodzicie właśnie przy samej plaży do takiego miejsca i tu możecie wynająć sobie właśnie łódki, longtaile, czyli te typowo tajskie łodzie. Możecie też tutaj zjeść oczywiście. Jest bardzo dobre jedzenie. Za taką łódkę przeważnie się płaci 1500 tajskich batów, także pamiętajcie, nie dajcie się oszukać, bo 1500 i oni powinni płynąć, plus na miejscu się płaci po 300 za wejście, co jest do wykorzystania na jedzonko. Możecie to wykorzystać właśnie na obiadek lub na jakieś picie obojętne. Płynie nasza łódka, druga ma jakiś problem odpłynąć, nie wiem dlaczego. Ale strasznie mi to ciężko dzisiaj idzie. Jesteśmy Coral Island, ale pamiętajcie, jak płyniecie tutaj, musicie powiedzieć, czy chcecie przypłynąć na Coral Island, Banana Beach. Dokładnie. Żebyście mieli takie piękne widoki z taką piękną wodą. O, właśnie. Uwielbiam tu przypływać, naprawdę. Także jak ktoś przyjedzie do nas na obóz, no to na pewno też tutaj przypłyniemy. Wszystko się układa na plus, pogoda się zrobiła. Trasa była bardzo ciężka, bo były fale. Wszyscy są cali mokrzy, ale spoko. Ale trasa nie była lekka. O, teraz tutaj, ale jeszcze są małe fale. Jakieś tu byłem, to metr do góry, metr dół leciało. Wtedy było ciężko. Ale chłopaki mają fajnie tam z tyłu. Jaki? Rajca. Dodałem. Piękna się woda już robi, także super jest. No, jak z Polkami w podróży będziemy mieli wyjazd, niedługo się zaczyna, to taką łodzią płyniemy właśnie. Typowo tutaj stąd, z Banana Beach. Teraz każdy musi zapłacić. Są dwie opcje do wyboru. Albo może zapłacić 100 batów, po prostu wejść, dać 300, wtedy ma całe 300 na wykorzystanie. Jest taki duży tukan, ponieważ to jest wyspa tukanów. Można tutaj zobaczyć ich dużo, jak latają sobie. Jak jakiś będzie, to od razu wam pokażę. No i elegancka siłownia. Zrobiona taka z drewna. Ktoś chce, może sobie poćwiczyć. I cisza i spokój. Nie to co na plażach na Phuket. Pyszny mango shake. Tak w ogóle jak oglądacie ten odcinek, to jesteśmy już w Kambodży. Także kolejny odcinek, który pokaże się w niedzielę, będzie dokładnie naszego wyjazdu tam. W Kambodży spędzimy 2 dni, znaczy ale trochę więcej, ja będę akurat 2 dni w Siem Reap. Oczywiście zobaczcie Angkor Wat z rodzicami Ali. Następnie ja pojadę do Phnom Penh. Postaram się pokazać wam właśnie obozy Pol Pota, te obozy śmierci, które pola śmierci. Po prostu temat, który trzeba pokazać w Kambodży. Później lecę do Kuala Lumpur na 2 dni, a z Kuala Lumpur mam lot do Brunei. Brunei jest to mój 112 kraj z ONZ, który zobaczę, a 130 z ONZ Plus. Także bardzo się cieszę. Jadę tam na 2 dni, no bo po prostu nie ma tam więcej co robić. No. Rozmawiałem z paroma osobami, które tam były wcześniej.
2 dni to jest wystarczająco, żeby zobaczyć to, co mam zobaczyć. Tak w ogóle sułtan Brunei jest jednym z najbogatszych, o ile nie najbogatszym władcą na świecie. Także o tym też trochę zobaczycie. Oglądałem ostatnio, oni trochę się zaczęli tym interesować. Pomyślcie, że on w swoim domu ma coś około 1800 pokoi. Wyobrażacie sobie, ile to jest 1800 pokoi? Znaczy to nawet nie można domem nazwać, raczej pałacem. Po prostu miazga. Założę się, że on nawet nie był więcej niż 100. Bo przecież to jest coś chyba niemożliwe. Ale tyle ma. No. Także czeka mnie fajny wyjazd. Wracam tu z powrotem i zaczynam wakacje w Tajlandii z Polkami w podróży. I z moją grupą, która tu przyjedzie. Miałem wam pokazać tukany. Jak za karę akurat żadnego nie mogę znaleźć. Zgięło go. Właśnie zauważyłem, jak bardzo słychać fale w nagraniach. Tak jakbyś czegoś nie było słychać wcześniej, no to musicie mi wybaczyć. Ale niestety na fale nic nie poradzę. Szukamy ekipy, bo zaraz się trzeba zbierać. Bo jeszcze niektórzy mają zamiar iść na trening drugi. Ja akurat na 16 się nie śpieszę, bo nie będę o 16 trenował. Będę nagrywać, ale tak mnie spaliło, że szok. No ale niektórzy muszą dojechać do Bangtao. Stąd musimy pół godziny przepłynąć, a później jeszcze 2 godziny jechać. 1,5 godziny. Nie, godzinę w sumie, czyli razem 1,5. Restauracja tu jest, na której można zamówić jedzonko i wykorzystać te kupony. Możecie sobie jeść obiadek z takim pięknym widokiem tutaj. Leżaki, jak będziecie chcieli przyjechać, przypłynąć, to są darmowe. Tylko trzeba znaleźć miejsce. Ale bardzo warto tu przypłynąć. Naprawdę bardzo, bardzo warto, bo to jest piękna wyspa. I tak naprawdę jest ta plaża, która nazywa się Banana Beach. I jest jeszcze druga plaża, która nazywa się Coral Island Beach, czy coś takiego. Ale tu jest zdecydowanie ładniej. No i tam dużo więcej łódek przypływa na tą drogą, bo ona jest większa. Kajaczki sobie można takie przeźroczyste wynająć. A przy takim kolorze wody, przy rybkach, które tu są, warto. A tutaj hype, imprezowy katamaran, ten z tyłu. Teraz przejadę się z wami trochę po wyspie, po miejscach, gdzie po prostu jest najwięcej Rosjan, gdzie no, to po prostu widać wszędzie rosyjskie restauracje, rosyjskie napisy na masażach, aptekach, hotelach i tak dalej. Ta restauracja to już zrobiła się trochę sieciówka na Phuket. Nie wiem, czy ona jest tylko na Phuket, czy też w innych miejscach, ale jest już chyba ich otwartych 4 albo 5 właśnie z jedzeniem rosyjskim. I teraz akurat tam idziemy zjeść, także wam pokażemy, co mają dobrego. I szczerze mówiąc, akurat tą restaurację wam polecam bardzo, werandę. Jeśli jesteście w Tajlandii, macie ochotę na jakieś takie zbliżone do polskich smaków, to jest idealne miejsce, bo jedzenie jest bardzo dobre. Pokażę wam, co można sobie zjeść tutaj. To są jakieś takie mięska, ryby, sałatki jakieś, naleśniki z ziemniakami, z serem, barszcz, który bardzo polecam, będziemy brać akurat. Jakaś zupa warzywna. Powiem wam, że naprawdę świetna. Jakbyście chcieli tu przyjść, to polecam tą kaczkę z burakiem i z wiśniami, jest pyszna. No i macie kotlety, ziemniaczki jakieś z jakimś gulaszem, pierogi. Tutaj jest jeszcze więcej pierogów. O, to są te pierożki, ale to jest bardziej gruzińskie. Tatar, bardzo, bardzo dobry, też polecam. No i tutaj jeszcze tajskie jedzenie. Tutaj sushi nawet jeszcze. Co tu jeszcze takiego typowo możecie zobaczyć rosyjskiego, bo już w sumie nic. No i co my tutaj mamy? Kotlet mielony z ziemniaczkami. Muszę ogórków poprosić, bo są pyszne. No. Ogórki miałeś? Będziesz jadł swoje? No jasne. A ja mam jak na razie barszczyk i czekam jeszcze na pierogi.
Pyszne jedzonko zjedzone. Domowe. Teraz wam aha, najlepsze jest to, bo pewnie pojawią się tutaj komentarze. Wspieracie Rosję, jak wy tak możecie? Nie, właścicielem jest gościu z Kazachstanu. Tak, żebyście wiedzieli od razu. Dlatego przyjeżdżamy, lubimy tu jeść. Zresztą, pamiętajcie, że nie każdy Rosjanin jest zły. Im też to nie pasuje, dlatego oni tutaj uciekają. Im też to nie pasuje, co tam się wyprawia. Teraz pojedziemy na dzielnice, które są najbardziej oblegane po prostu przez Rosjan. I wieczorem wam pokażę jeszcze dzielnicę milionerów, czyli Lagunę. Tam praktycznie wszystkie najlepsze wille są przez nich wykupione. Wiadomo, Rosjanie są bardzo bogaci, przynajmniej ci, którzy wyjeżdżają, to mają pieniądze. Pojedziemy teraz na Kata i Karon, żebyście zobaczyli, ile różnych akcentów po prostu rosyjskich już tam są. Przejdziemy się po targu i mogę założyć się, że co drugi sprzedawca będzie do nas zagadywał po rosyjsku, bo każdy biały dla nich tutaj to jest Rosjanin. Tak to wygląda. Tylu ich tutaj już wyjechało. Dobra, przyjechaliśmy teraz na dzielnicę Kata Beach. Kata Beach, kolejna jest Karon. Zawsze na przykład było tak, że te dwie dzielnice to były takie najbardziej narodzinne wakacje, że można było tutaj przyjechać. Teraz wam pokażę, co tutaj się zrobiło, jak po prostu praktycznie Rosjanie przejęli te dzielnice. Możecie zobaczyć nawet byle jakie stoisko, wszędzie napisy po rosyjsku. No. Idziemy dalej, kebabik też, wszędzie po rosyjsku napisy. Idziemy dalej, idziemy. Patrzcie, przyjdziemy, mango sticky rice, dla Rosjan osobny komunikat. Typowo jest wszystko szykowane po prostu pod to, żeby jak najłatwiej ułatwić. A tak w ogóle to na przykład też ktoś, z kim tam też współpracujemy i tak dalej. Tak ostatnio przyszedłem, bo tam bardzo dużo Rosjan kupuje na przykład wycieczki. To o, popatrz, tam wszystkie szejki tak samo. Jak ostatnio przyszedłem, to aż się dziwiłem, jak Tajowie szybko uczą się po prostu rosyjskiego, żeby im było łatwiej się komunikować. Gdziekolwiek nie staniecie, to wszędzie słychać rosyjski język. Oni po angielsku bardzo mało mówią, bardzo. Dlatego Tajowie uczą się rosyjskiego też. Kolejna restauracja po prostu. Menu angielski, oczywiście rosyjski i chiński. Chińczyków też jest oczywiście bardzo dużo. Powiem wam teraz fajną ciekawostkę. Wygląda tak, że my jak przyjeżdżamy tutaj do Tajlandii, to mamy 30 dni wizy. Rosjanie jak przyjeżdżają, mają 90 dni. Chińczycy nie potrzebują wizy w ogóle. Tak to wygląda. Taksówkę, ale dla mnie to już jest przesada. Czy oni po prostu by nie wiedzieli, że jest napisane taksi, to trzeba napisać osobno im po rosyjsku, żeby szczaili. Trudniej jest usłyszeć tajski, nie? No zdecydowanie. Szczególnie tu, a zobaczycie, później jak pojedziemy na Lagunę, czyli na tą dzielnicę, gdzie po prostu mieszkają sami milionerzy, to jest zaraz koło Bangtao, to tam Taja nie zobaczycie. Nie ma szans po prostu. Tam są same bogate restauracje, oczywiście rosyjskie też są, a inne, których nie są rosyjskie, to są wszędzie rosyjskie menu dostaniecie, ale tam są po prostu już Zobaczycie sami Taja oni. jako obsługę. A, jedynie jako obsługę. Bo na pewno nie Taja, który tam siedzi przy stoliku i je coś. No, ale co do nich jeszcze, to powiem wam, że niektórzy mają naprawdę dziwną wyobraźnię. Na przykład ostatnio byłem w takiej bardzo eleganckiej restauracji na Summit Viewpoint, widzieliście to w odcinku. To byliśmy razem, nagrywaliśmy tam? Tak, byliśmy razem z Alą. I na przykład wchodzi Rosjanin w samych slipkach z basenu, jakby po prostu wyszedł, bez koszulki i on po restauracji łazi, zamawia sobie jedzenie. Jak byłem w tym Lagunie znowu, było tak, że idzie dziewczyna w stroju kąpielowym, prześwitywał calutki, tylko miała na sutkach dwa takie kwiatuszki. I ona w miejscu, gdzie są restauracje, gdzie wszyscy elegancko chodzą ubrani, tak szła. No to oni po prostu są trochę innego świata i czasem to widać to mocno. Tutaj możecie zobaczyć kolejna właśnie ta weranda. Tutaj na tej dzielnicy, tu i na kolejnej są 3 takie restauracje rosyjskie. Tutaj możecie zobaczyć real estate, czyli agencja, też po rosyjsku napisy. Rosjanie tu bardzo dużo nieruchomości kupują. Bardzo. Tam możecie zobaczyć wymiana walut też po rosyjsku. Apteka po rosyjsku.
Tutaj możecie zobaczyć, co to w ogóle jest. Exchange. Apteka kolejna. Tutaj wycieczki, możecie zobaczyć. Wszystko po rosyjsku. Teraz wejdziemy sobie na taki lokalny markecik, który znajduje się na Caron Beach, czyli to jest kolejna plaża, która też zawsze według mnie była najbardziej proponowana właśnie dla kogoś, kto przyjeżdża z rodziną, z dziećmi. No taka rodzinna po prostu. Sami lubiliśmy to bardzo kiedyś przyjeżdżać. No ale teraz to też właśnie typowo opanowane właśnie przez Rosjan jest. Zaraz zobaczycie w ogóle, jak będziemy szli przez targ, zobaczycie jak nas będą zaczepiali właśnie sprzedawcy i będą mówili do nas po rosyjsku. No, посмотри, już gadają. Посмотри, хачки давай. No. Хачки, кошелька давай. Dawaj, dawaj. No i widzicie, cały czas. Tak, no oni się uczą specjalnie po rosyjsku właśnie, żeby łatwiej było zagadać. No. Давай посмотри, брат. Wszyscy to samo, dawaj, dawaj brat, посмотри. No i się wyuczyli paru słówek po prostu i wystarcza. Jest truk, dawaj, посмотри. Hello. Yes. Yes, look in. My friend. Takiego. Polka. Futbolka. Teraz też mało ludzi jest i oni tacy jacyś są ledwo żywi. Ale wieczorami tutaj jest naprawdę bardzo dużo ludzi i Nie, trzeba będzie później na potem jeszcze na podjedziemy na inny właśnie, tylko na Patok to już jest mieszanka ludzi tak naprawdę, a tutaj to bardzo dużo właśnie ich można zobaczyć, to o to chodzi. Tak, no i oczywiście wszystko macie po rosyjsku, to wszystko napisane. W Tajlandii macie 4 języki tak naprawdę, nie tylko tajski, angielski, jeszcze rosyjski i chiński. Tak w ogóle musicie wiedzieć, że na przykład co do Chińczyków, to w samej Tajlandii żyje ich bardzo dużo, a teraz oni chcą całkowicie, nie wiem czy już to zrobili, czy chcą całkowicie wycofać dla Chińczyków wizy, żeby wrócili tutaj, bo przez to co było 2 lata zamknięte, oni mieli całkowity zakaz przyjazdu, wiadomo, i nie wypuszczali stamtąd nawet. No i teraz, a ich przyjeżdżało największy odsetek po prostu i miliony tu przyjeżdżały. Także znowu chcą ich tutaj ściągnąć, ale to, że tylko dla Rosjan przedłużyli na 90 dni, a dla innych krajów nie, to jest bardzo słabe. Bo to, że oni chcą Chińczyków bez wizy i tak dalej, dobra, okej, no ale że tylko Rosjan, a innym dalej robią problemy. Bo ja na przykład chciałbym mieć wizę 90 dni, plus przedłużyłbym sobie o 30 kolejne, bez problemu, a niestety tak to nie wygląda. Przyjechaliśmy właśnie na Patong Beach. Jesteśmy dokładnie na Malin Plaza. Malin Plaza to jest bardzo dobry targ ze street foodem. To jest night market. W sumie w ciągu dnia też jest otwarty, ale mówi się, że to jest night market. I tutaj wszędzie dookoła są takie tanie hotele. Całkiem spoko miejscówka. Ulubiona u moich wielu kolegów. Bo z chaty można łatwo przyjść zjeść coś dobrego. No i tu możecie zobaczyć. Po rosyjsku. Tutaj też są szejki. I też po rosyjsku. Tutaj też kebab. Biuro podróży. I też i po angielsku, i po rosyjsku. No i to naprawdę, jak tu przyjeżdżają, to oni mają łatwą akcję, nie muszą się uczyć angielskiego, bo wszystko robią pod nich. No ale wiadomo, nie możecie się dziwić. Ich jest najwięcej, oni są klientami, którzy zostawiają najwięcej pieniędzy. To mnie to naprawdę nie dziwi, że oni tak robią. Chcą sobie też sami sobie ułatwić, no i ułatwić turystom z Rosji. Po intensywnym dniu i mocnych treningach trzeba zjeść troszkę supli. Suple oczywiście od SFD. Dziękuję bardzo. Cały czas wspierają moje podróże, moją osobę, moją sportową karierę, chociaż ostatnio jest taka słaba trochę, ale mniejsza z tym, wspierają mnie cały czas. Pokażę Wam, co stosuję.
To jest parę supli, które stosuję. Może Wam się dać parę, ale ich jest dobra, dość sporo. Jest to przebiotyk, omega, kolagen, NAK na wątrobę, Brain Focus, spokojna głowa, Magnez Potas B6, Ashwagandha, Beauty Rose, ZMA, czyli Magnez na noc, pre-workout i oczywiście kreatynka. Do tego białko wojownika dochodzi. To jest moja suplementacja. Dobra, przyjechaliśmy teraz na dzielnicę, która nazywa się Laguna. Jesteśmy dokładnie w Porto de Phuket. Tak się nazywa to miejsce, w którym znajdują się chyba jedne z najlepszych restauracji, jakie w ogóle tutaj są. No i gdzie praktycznie przy stolikach zobaczycie większość osób z zagranicy, a głównie to Rosjan właśnie. No i tutaj kolejna rosyjska restauracja. No, ale zobaczcie, Spice faktycznie, House. zobaczcie, jacy ludzie siedzą przy stolikach i że faktycznie tutaj nie ma Nie ma. tajów. Tutaj możecie zobaczyć jedzenie, jakie tutaj serwują. To jest oczywiście wszystko Ej, tu jest po rosyjsku. w miarę tanio. Czekaj, właśnie zobaczymy, po ile tutaj na przykład są pierogi. 250, no to nie, tam były taniej. Nie, 220, a tam się płaciło 180. No tutaj jest jakieś 25 zł, tak? No, około 25 zł, no. Sałatka warzywna. O, na sałatkę to bym zjadł, szczerze A może mówiąc. coś zjemy? Ale Barszczyk też kolejka. 200. Ja chętnie coś Bardzo zjemy. podobne ceny są, no. Rosołek. Patrzcie, tutaj człowiek w ogóle się nie czuje, jakby był w Tajlandii. No bo tu praktycznie no nie ma tajów, no nie ma co gadać, no. Przy stolikach sami obcokrajowcy. Osobiście powiem no tak, no jeśli ktoś jest na Phuket, jest w okolicach właśnie Bangtao, Surin, Kamala i znudzi mu się tajskie jedzenie, to to miejsce polecamy i to bardzo, żeby sobie przyjechać na kolację. Bo ja tu nigdy nie jadłem, nic mi nie smakowało. Same dobre rzeczy były, Nie, naprawdę. gdzie ty w Tajlandii jadłeś coś, co ci nie smakowało? Nie powiem. Co? Ja nie gotuję, to Żartuję. nie mam gdzie gotować, żeby Ja nie się- było, że zaraz ktoś powiedział, ja kocham gotować, ale nie mam gdzie jeszcze. Ja się już nie mogę doczekać właśnie, jak będziemy mieli swoją kuchnię i Ala zacznie gotować. Tak, ja też. No, a to już niedługo. Tu teraz idziemy skrótem jeszcze do kolejnej uliczki, która jest od razu koło tego, co Wam pokazywałem, tylko tu za to już jest cała ulica z takimi restauracjami właśnie zagranicznymi, można powiedzieć. No, to się nazywa to właśnie Boat Avenue. No tak, bo to gdzie jest ten kart, co byśmy wtedy No. światy Tak, no i to od razu Wam mówię, tutaj będziemy na jednej ulicy, ale tu ogólnie takich małych uliczek jest bardzo dużo, gdzie jest dużo właśnie różnych restauracji. No, mieszkanie można kupić. Jakby ktoś z Was chciał, to akurat mam kontakt do kogoś, to pomaga załatwiać. To też możecie dać znać. Może jakoś uda mi się Wam pomóc. Muzyczka na żywo gra. To jest świetne miejsce. Świetne, ale zdecydowanie najdroższe na całym Phuket. Też w ogóle na chiński Nowy Rok już zaczęli ubierać, bo za niedługo będzie. A tajski Nowy Rok jest w kwietniu. Akurat nasz obóz, który będziemy organizować w kwietniu, jego zakończenie właśnie będzie na tajski Nowy Rok. Także jak ktoś jest zainteresowany wpaść, to zapraszamy na stronę nagmuaycamp.com. Po samochodach też od razu można zobaczyć, że tu zupełnie są inne. Wiecie na przykład ile trzeba mieć pieniędzy, żeby mieć takiego Mercedesa, jak tam jedzie? Za taki samochód płaci się tutaj podatek 400%, czyli 4-krotną wartość tego samochodu. A nie, tu BMK jedzie, sorry. No ale to jest to samo, że tak samo drogie. Jeszcze ma na próbnych blachach, na czerwonych. No i kończę tutaj odcinek w pięknym miejscu. Dzisiaj ostatni trening, znaczy ja mam ostatni trening, bo ekipa jeszcze jutro trenuje. Akurat będziemy mieli seminarium bokserskie z naszym kolegą tutaj Irlandczykiem. I później lecimy do Bangkoku, a później następnym busem do Kambodży. Wszystko zobaczycie w kolejnym odcinku, także zapraszam Was serdecznie. Zapraszam Was na nowe odcinki, które będą z Kambodży, z Malezji, dokładnie z Kuala Lumpur i z Królestwa Brunei. Wbijajcie, zapraszam
I właśnie moja codzienna rutynka. Czytam książkę, akurat zacząłem teraz czytać książkę Shantaram. Tak się zaczęła niesamowicie, że dawno mnie żadna książka tak nie wciągnęła. Polecam. Pozdro. Dzięki wielkie. Zostawcie subskrypcję. Lecimy po 500 000 w tym roku.